Część druga, trzeciej sesji Aszanu. Moi drodzy, wyszliście z banku. Pieniążki prawdopodobnie będziecie mogli odebrać jutro, jeżeli nie będzie większych kłopotów z tym. Co robicie dalej? Po lewej świątynia Ilata, po prawej Sylany. Naprzeciwko was karczma. Jest jeszcze parę domków, różnych miejsc. Ja w sumie zjadłem sobie 2 owocki i nasze racje jakoś mi bardzo nie przeszkadzały, więc możecie sami pójść na razie do karczmy, ja do was później dołączę. Dobrze, czy mamy też tobie zarezerwować pokój? Zależy od ceny. Myślę, że w sumie tak, jeśli wy uznacie, że jest to dobra cena, tak, poproszę, żebyście mi zarezerwowali. Odpłacę wam się, jak wrócę. W takim razie tak zrobimy. U Karu może, żeby nie marnować czasu, pójdzie zobaczyć okolice. Może są jakieś sklepy, ogłoszenia na zadania. To Jeśli dobry cena tu będzie za wysoka, u Karu może znajdzie inną karczmę. Niech tak będzie. W takim razie ja też się jeszcze porozglądam, aczkolwiek mam jedną sprawę do załatwienia. Dobrze, Nel, to idziesz ze mną? To idziesz ze mną? Tak, myślę, że pójdę z tobą. Myślę, że kierujemy się do karczmy. Ja kieruję się do świątyni Ilata. A ja chciałbym się rozejrzeć za właśnie albo jakąś inną karczmą, albo właśnie jakąś tablicą ogłoszeń, coś tego typu. Okej. Wiele rzeczy dzieje się naraz. Więc może zajmiemy się najważniejszą. Czyli wchodzicie do karczmy. Nie wchodzicie do karczmy, bo przed wami stoi mężczyzna w dosyć wysokim kapeluszu. On sam w sobie jest niski, ma wąsa i gra na bębnach. Na jednym właściwie, trzymając go w ręku. Dzień dobry. Siema! Bardzo ciekawy wybór instrumentu. I on nam blokuje przejście, tak? Tak. E, Przepraszam, czy mógłby się pan przesunąć trochę? I solo. Przepraszam, czy mógłby pan się przesunąć? Wczuj się w muzykę, chłopie. Tak, Nel Ojciec się tak drapie po głowie. Nel po prostu zakłada ręce na klatce piersiową, takie krzyżuje i czeka, aż skończy. Świetnie pan gra. Dzięki.
Tylko czemu tutaj? Bo robię reklamę dla karczmy. To się panu bardzo dobrze udało, bo my właśnie do karczmy. Moglibyśmy skorzystać... Panie, wpuść nas! Już. Zaczyna się... Znowu podrapał się po głowie. Parę ludzi też przychodzi poglądać. Tego niskiego mężczyzna. Nie uważasz, że ta reklama tak średnio skuteczna, skoro nie możemy wejść? Nachylam się do Lloyda. Uważam. Ten mężczyzna. Ledwo co was słychać, jak mówicie, bo to głośno jest bardzo. Ten mężczyzna... U Karu i Ruwen też to słyszą. Ja jak to tak słyszę, odwracam się. Jak w domu. I idę dalej. Ja idę dalej tak trochę potańcując twoim krokiem. Wygląda, jakby mężczyzna miał nie ustąpić ze swoim graniem jeszcze przez jakiś czas. Lloyd, może załatwmy na razie coś innego. Tak, może jest jakaś inna karczma bez bębniarzy na dworze. Chodźmy. Idzie za wami. Nie. Myślałem, że pan robi reklamę karczmy. Nie słyszę cię! Odblokował drzwi, omińcie go i biegnijcie. Nie słychać cię. Do środka nie wejdzie. To nie jest głupi pomysł, chcę go ominąć. Wejść do karczmy. On ci blokuje drogę. Panie, Czy on zbiera jakieś pieniądze? Nie. Okej. panie, no czemu pan za nami chodzi? Wystarczy. Tak? Niesamowite umiejętności, fantastyczna reklama. Tak? Chcecie posłuchać jeszcze raz? Nie, dziękuję. Nie, Na razie. absolutnie. Mamy interes do załatwienia w karczmie, ale naprawdę Utalentowany pan jest. Tak. W dziedzinach, których nawet pewnie pan nie myślał. Poszedł dalej. Co robicie? chcemy wejść do karczmy. Okej. W środku jest niesamowicie przytulnie. Widać winorośl rosnącą w środku, oplatającą schody troszeczkę, poręcza od schodów.
Jest tutaj kompletnie... Ściany są z cegieł. Bardzo ładnie. Widać różne butelki wina. I widać było mężczyznę starego, tylko i wyłącznie z włosami po bokach tak naprawdę. Już trochę wyłysiał. No tam trochę włosów mu zostało, może jeszcze na czubku głowy. Z bardzo roześmianą twarzą, który, jak zauważyliście, tańczył troszeczkę w rytm tego, co ten bębniarz grał. Bardzo go rajcowała ta muzyka. W środku są stoliki z ładnego drewna. Jest wiele ornamentów kwiecistych, dekoracji. Zapraszam. Tutaj proszę karty. Pokazuję wam takie drewniane karty, że możecie normalnie otwierać niczym książkę. Ja Wszystkie jeszcze dania razem z cenami wypalone są bardzo gustownie. Niesamowite. Dziękujemy bardzo. Stolik tu jest jeden wolny i są dwa na górze. że zanim pojedę do stolika, chciałbym otworzyć. Zobaczyć, czy są ceny. A tak zaczynają się od 8 sztuk złota do 150. Drżącą ręką oddaję mu tą kartę. Jeszcze się namyślimy. Zapraszam, ale stolików zabraknie. Znajdziemy odpowiednią okazję. Wychodzicie. Tak. Dobrze. 100 sztuk złota za jedzenie? Tak szepczę do Nelly, jak wyjdziemy. Widziałam tam coś za 150. W międzyczasie u Karu podchodzisz do tablicy znajdującej się całkiem niedaleko od Tuttirimi i widzisz po prostu różowawy pergamin z tym, że pewnej kobiecie zaginął pies. Jakieś dane do kontaktu czy coś? Tak. Dane do kontaktu, żeby zgłosić się w banku Shantiri. Bezpośrednio do... już ci mówię. Sekundka. Do Elenory Dusk. Okej. Oprócz tego ogłoszenia są jeszcze jakieś? Albo po prostu jakieś ważne informacje? Są skupy, sprzedaże. Ale nic więcej. Okej. To w takim razie jeszcze chciałbym poszukać jakiejś karczmy. Mhm. Jak patrzysz na prawo od tego wszystkiego, w takim troszeczkę mniej ładnie zbudowanym domku znajduje się tawerna o nazwie Chudy Cielak. Lepiej jakby był gruby, ale może być. No to w takim razie, jeśli dojrzałem te dwie rzeczy, to chciałbym się rozejrzeć za moimi kompanami. No to widzisz Nelly i Lloyda wychodzących. A ty, Rówenie, czego szukałeś? Jeszcze raz mi przypomnij? Szłem do świątyni Ilata. Ach, dobrze. Świątynia Ilata jest zrobiona głównie z kamienia. W środku, jak wchodzisz, akurat nie ma za bardzo osób. Zauważasz ciekawą konstrukcję
bo jest coś w stylu organów znajdujących się prawie na samej górze. Świątynia jest wysoka na spokojnie 20 metrów. Widzisz takie rury i słychać, jak wiatr w nie dmucha, wydają się różne dźwięki. Brzmi to bardzo majestatycznie i imponująco. Jest miejsce, gdzie można się pomodlić. Jest wiele elementów przypominających o samym żywiole wiatru. Malunków. Ale te organy, które tak można nazwać, czy raczej rury stworzone z różnych metali, wydają te dźwięki przez wiatr. I widać też na samym szczycie wiatromierz. W takim bądź razie chciałbym podejść do tego miejsca wyznaczonego do modły. To jest jakiś taki... Przepraszam, no nie wiatromierz, tylko po prostu jak wieje wiatr, to pokazuje, w którym kierunku. No, Tak, wiem, ten taki słowami. worek. Nie, taki, jak miałeś takie koguciki, A, dobra, wiem sensie, o co wiesz? chodzi. Tak. to tam akurat kogucika nie ma, tylko jest taki bardziej smok Mhm. na samym szczycie. Czy to miejsce do modły jest takie klęczące, siedzące, stojące? Jak to wygląda? Stojące. Okej, to chciałbym Ale do niego... są dwie ławki kamienne. Chciałbym tak to w takim razie usiąść na jednej z ławek, Mhm. zamknąć oczy i pomodlić się do mojego Boga. Ylacie, niech Twój wiatr będzie moją drogą. Niech prowadzi mnie przez niezwiedzone morza, nierozbite góry i nieprzekroczone rzeki. Niech Twój wiatr będzie wskazywał mi zawsze tą drogę, którą chcę podążać i prowadził mnie do osoby, której poszukuję. I potem przez kolejną minutę siedzę w ciszy, z zamkniętymi oczami. Po czym wstaję. Twoje morale wracają na tym razem +1. Dobrze, wasza trójka wie, że na pewno Ruben wszedł do świątyni. To ja wejdę za nim. Ja mówili, że ojciec niebo i las, to ktoś tam mówi, że to samo, więc u Karu chcę zobaczyć, czy to profanacja, czy może faktycznie coś w tym prawdy. Jest coś niesamowicie. Do którego wchodzisz? Przepraszam, jeszcze raz. Do Ilata, tam gdzie, Aha, gdzie no to- Ruben. No to opis masz, więc Mhm. wygląda bardziej zaawansowanie niż u ciebie. U ciebie były totemy przede wszystkim. Ale czy jakby czuć to samo, co jest przy na przykład... Coś jest znajomego w tym wszystkim. Symbole, malunki. Bardziej lepiej wykonane, lepsze elementy, lepszy kunszt ogólnie. Haru Ale to- też by przysiadł pomedytować chwilę. Mhm. Nell? Lloyd? Widzę, że weszli do świątyni. Na to wygląda. Chcesz się rozejrzeć za inną karczmą, czy zrobić... Myślę, Czy że to może jest bardziej za miejscem do odpoczynku? Miejmy nadzieję, że jakbyśmy znaleźli w karczmie, to tam też byłyby pokoje. To byłoby chyba idealnie.
Myślę, Chociaż- że tak. Myślę, że najpierw powinniśmy poszukać miejsca do spania. Co o tym sądzisz? Niech tak będzie. Jest coraz później. Wątpię, że w tym całym Tutirimi nas stać. O ile tam są miejsca do spania. Dlatego proponuję rozejrzeć się za inną karczmą po prostu. No dobrze, to mówiłaś, że byłaś kiedyś w tym mieście. Prowadź. Że kiedyś, znaczy bardzo przejezdnie, bardzo przelotnie. Byłam właściwie tylko odwiedzić elficki targ. Ten, na którym byliśmy? Tak, zgadza się. Jest niezwykły. Nigdy czegoś podobnego nie widziałem. No i tu się głównie moja znajomość na mieście kończy, ale możemy się po prostu na razie rozejrzeć za czymś innym. Coś przecież też sprzedajesz, nie? Mówiłaś coś do Anny o perfumach? Zgadza się. I ładny zapach dla kobiet. Jak już idziemy. Zapach? W sensie tak jak kwiaty? Jak... Mhm. Rzeczywiście, nie pomyślałem o tym, że można coś takiego robić. Wyjmuję z małej torby flakonik i pokazuję mu. Co, właśnie te perfumy? Mhm. Tutaj Jezu, jakie wystarczy, że naciśniesz. Demonstruję mu ogólnie. Tutaj wystarczy, że naciśniesz i zapach wyleci. To niesamowity kunszt. Mogę na chwilę zobaczyć? Proszę. Biorę, cały czas jak idziemy. I tak trochę zbliżam do nosa, żeby poczuć zapach. Jest bardzo ładny, bardzo kwiecisty. Wspomina mi o świeżych kwiatach na łące. Naprawdę piękny zapach. Oddaję ci. Owam. Pewnie masz pełno klientów. Timberwood było więcej, ale tak. Takim towarem na pewno masz świetlaną karierę w tej branży. Miejmy taką nadzieję. Chociaż zajmowałam się tym głównie, żeby nie umrzeć z głodu. Są priorytety. To najważniejsze. Jak tak chodzimy, to widzimy już tą jakąś karczmę czy coś. No to mówiłem, Cielak. Tam około was jest tak naprawdę Ukharu. Nie, przepraszam, bo wy jesteście nadal w świątyni, prawda? Tak. No dobrze, no to widzicie ją. Zwyczajna. Nic szczególnego w niej nie ma. Myślę, że ta będzie odpowiednia na nasz budżet. Jak najbardziej. Wchodzimy? Proszę. No co? Wchodzimy. No dobrze, w środku nie ma zbyt wiele osób. Zdecydowanie więcej osób znajduje się w Tutirimi. Tam było gwarno, tutaj jest spokojniej, ciszej. Po lewej stronie znajduje się szynkwas troszeczkę w głębi, po prawej zwyczajne stoliki. W otoczeniu jedynie są niektóre herby z Imperium jeszcze, przedstawiające wiele księstw. Praktycznie wszystkie. I przy właśnie kontuarze jest jakiś... Jest kobieta. Jest kobieta. Podchodzę do niej. Ja również. Kobieta jest w średnim wieku. Z twarzy podobna do nikogo. Zwyczajne słomkowe włosy, w sensie koloru słomkowego. W białym fartuchu, pod spodem ciemnozielona sukienka. Widać też mężczyznę, który jej pomaga.
Mężczyzna ma proste, ścięte po wojskowemu, można powiedzieć, włosy. Raczej lekko zapuszczony pod względem siły i kondycji. Całe miejsce jest przytulne, ale przydałoby się trochę dekoracji. Bo jest surowe. Witam. Witam. Szukamy pokoju dla 4 osób. Miejsce dla spania dla 4. Och, pokoi. No tak, będziemy mieli. Tutaj obok te domki mogą być. Fantastycznie. A w jakiej cenie? Za noc na ile osób? Na 4 osoby. Oddzielne pokoje czy łączone? No myślę, że co najmniej 2. W sensie 2 oddzielne. 2 oddzielne. Myślę, że jest taka możliwość. Panie, ale o jakich kosztach mówimy? 10 sztuk złota. Za noc? Zgadza się. Proszę pani. Jest też opcja dla 4 osób. I w jakiej cenie? 8 sztuk złota. To proszę pani. My w tym mieście zostaniemy. Pewnie za jakiś czas jeszcze. Musimy odebrać z banku naszą wypłatę. Co pani by powiedziała na to, żebyśmy za pierwszą noc zapłacili 8 sztuk złota? Za 2 oddzielne. Nie bardzo mogę to zrobić. Weźmiemy ten dla 4 osób, po prostu domek i tutaj jest płaca. I daję jej 8 sztuk. Na razie za pierwszą noc, resztę dopłacę jak spotkam się z kompanami. Dobrze, tutaj proszę klucz. Biorę od niej. W tym budynku na prawo, pomiędzy tymi, są 2 piętra. Na każdym są po 2 łóżka. Czy państwo szukają jakiejś strawy? Tak, ale to najbardziej. myślę, że przyjdziemy już z kompanami. Dobrze. Klucz A co oczywiście do zwrotu. Oczywiście. Co serwujecie? Różne rzeczy. Mm, Jesteśmy dobrze. natomiast karczmą bezmięsną. Naprawdę? To niesamowite. Zgadza się. Nigdy takiej nie widziałem. Jestem naprawdę bardzo zaintrygowany. Jesteśmy innowacyjni. Jak najbardziej. Kurczę, no to A mają tu może państwo jakieś zupy? Mamy zupę grochową. No dobrze, to Lloydzie, myślę, że powinniśmy przeprowadzić tutaj resztę towarzyszy. jak Wracając najbardziej. do Ukharu i Ruveno, a wy już, rozumiem, skończyliście swoje modły. Ukharu możesz dodać sobie +1 do moral, bo fajnie jest spędzić czas troszeczkę samemu ze sobą, odświeżyć trochę umysł. No Co to robicie? dobra. To wychodzę. Ja mówię Ruvenowi, jak już wyszliśmy. Ukharu znalazł karczmę. Chudy cielak. Coś takiego. Mogę poprowadzić. Dobrze, Ukharu, zaraz pójdziemy, tylko pozwól mi jeszcze jedną rzecz chciałbym załatwić, albo przynajmniej dowiedzieć się. I chciałbym się rozejrzeć, czy są jeszcze ludzie na straganach, w sensie sprzedawcy i tak dalej? Trochę. Handlowcy? Trochę tak. Tu chciałbym podejść do jakiegoś pierwszego, lepszego po prostu. Który jest najbliżej? Ale coś, co sprzedaje? Spytaj. Nie, po prostu Dobra. chciałbym coś spytać pierwszego, lepszego. Podchodzisz do tego z orężem. Dzień dobry. Raczej dobry wieczór. Raczej dobry wieczór. Tak? Zgadza się. Drogi panie, czy wie pan, czy macie w tym mieście przewoźnika listów? Jak najbardziej.
Gdzie mógłbym tego jego mościa znaleźć? Myślę, że powinien być w Tuttirimi. Myśli pan, że nadal o tej godzinie tam stacjonuje? Tak bym strzelał, a jak nie, to może gdzieś się wałęsa po mieście. Dobrze. Dziękuję panu bardzo. Ej, nazywa się Albert Elien. O, to ja tego pana już poznałem. To dobrze. Dziękuję. No i odchodzę. I podchodzę do Ukaru. Ukaru, czy miałbyś chwilkę jeszcze wstąpić do tej... Ale ale to Haru z tobą podchodził? Domyślam się, że nie. Znaczy, ja tak trochę na niego czekałem, nie, bo myślałem, że pójdziemy razem do karczmy. No dobra. Więc wracam. Ukaru, miałbyś chwilkę jeszcze podejść do karczmy Tutti? Podobno Nie. jest tam przewoźnik listów. Nie, Ukaru jest głodny. Chce zjeść mięsa. Idzie do karczmy. Ukaru, 10 minut cię nie zbawi. Powiedz to żołądkowi Ukaru. Ukaru, mój drogi, twój żołądek może być zabezpieczony i napełniony moim specjalnym trunkiem. Dam ci 1/3 tylko dla ciebie, jeśli pójdziesz ze mną teraz. Ukaru chce powiedzieć, że picie trunków alkoholowych na pusty żołądek nie jest dobre. Ukaru już się sam przekonał. No to wypijesz po... Ukaru jest głodny, nie będzie nigdzie łaził. Idę do karczmy tamtej chudyciela. Dobra, to staram się nad nim nadążyć. Okej. Wy wychodzicie, Nelly i Lloyd? Tak, bo my Mówicie. szliśmy po nich. No niesamowite, to pierwszy raz właśnie widzę restaurację, w której serwują jedzenia bez mięsa. Wydaje mi się, że było parę takich w Irolanie, ale ręki sobie nie dam uciąć. O, nie mogę się doczekać, aż odwiedzę twoją ojczyznę. Bo powiem ci, Nie tego. prędko, Lloydzie, nie prędko. no dobrze. Tak ci mogę w sekrecie powiedzieć, nie mów tego orkowi, ale bardzo lubię potrawy bez mięsa. Jakoś zawsze mnie tak intrygowała myśl, że można przygotować coś bez zabijania zwierzęcia. Rozumiem. To ciekawe podejście. Naprawdę interesujące. To dosyć zabawne, bo nawet elfy takiego nie mają. I nie zrozumie źle, nie mam nic do tego, że ktoś zabije zwierzę, żeby je zjeść, tylko bardziej mnie... Trzeba korzystać z z darów matki Sylany. Dokładnie. Wszystko jest darem bogów. Darem Aszy, darem wszystkich. Ukaru mówi, zjadłby konia z kopytami. Albo kiełbasę. Czy my się już jakoś Polędwicę. łapiemy? Tak, wszyscy się łapiecie praktycznie przed wejściem do chudego cielaka. Ukaru miał powiedzieć o tej karczmie. Może się doczekać, jak w końcu zje. No właśnie ją znaleźliśmy i dobra wiadomość, mamy również domek. Pokazuje klucza. I jaki był koszt? 8 sztuk złota za 4 osoby za noc. Okej. To mniej niż za Shodoja w Talangardzie. Na osobę. Wiesz, Shody jest prawie jak 2 albo 3 osoby. Na razie stać mnie było zapłacić tylko za jedną noc, więc W takim bądź razie, czy mam ci się odpłacić w tym momencie? myślę, że jak zjemy, to możemy. Się Ukaru rozliczy. może zapłacić za obiad. Dane. Niech tak będzie.
W takim bądź razie, skoro już wiem, gdzie będziemy jeść kolację, pozwólcie, że na chwilkę zniknę. Dołączę do was później. Nie ma problemu. Ukharu, jedna rzecz. W tej karczmie nie dają mięsa. Co? Kończyło mi się? Nie, to jest karczma po prostu bez mięsa. Widzicie czyste przerażenie w oczach Ukharu. Ale jak bez mięsa? Te samozeski tu jedzą? Nie mam pojęcia, kto się tu żywi, ale pani powiedziała, że są innowacyjni. O, Matka Ziemia. Profanacja. Nie po to Matka Ziemia daje tyle darów, żeby jeść same zielone. Zgadzam się z tym. Natomiast no nie wiem, co zrobisz z tym fantem, bo w Tutirimi też byliśmy i tam posiłki zaczynają się od 8 sztuk złota, a kończą na 10. Nie, 150. Ukharu będzie żałował tego do końca swojego życia, ale jest zbyt głodny. Zje zielone. Jeśli trzeba. Może mają coś, co przypomina mięso? Chodź, zapytamy. Wchodzę do tej I wchodzimy. ohydnej karczmy. Ja chciałbym tylko się powiedzieć, że po tym jak Ruben skończył mówić, to poszedł do Tutti Rivi. Okej, no to podzielimy się zaraz, no ale tutaj jest bliżej, więc... To co podajemy? Myślę, że tak. Czy macie coś, co choć trochę przypomina mięso w smaku? Ach, nie, oczywiście, że nie. No dobra, Mówiliśmy. tak. A jakieś pieczone warzywa? No tak. Ukharu, zjesz pieczone warzywa? Ukharu chyba jest zmuszony. Ukharu czuje się jak osesek, jak jeszcze go rodzice teraz karmią. Jest zmuszany do jedzenia czegoś, czego nie chce. Ale jest głodny. A może zupy Ukharu? Od razu się napoisz. Ale na bazie mięsa. Nie, tu nie ma nic na bazie mięsa. Jak zupę nie na bazie mięsa? Ukharu, spokojnie, spokojnie. Proszę Jak się widzi- zachowywać. Ukharu, przepraszam. Bardzo przepraszam. Jak widzi pani, no tutaj mamy takiego towarzysza o wybitnym podniebieniu mięsnym. I może potrafiłaby pani coś doradzić, żeby przełamać jego niechęć. Nie, a jeżeli obraża naszą kuchnię, jest jeszcze tu Tirimi, albo można iść sobie zapolować do lasu. A nie zależy pani, żeby właśnie się przekonała, że przekonał to pani karczmy? Ukharu nie mówi, że jedzenie złe. Mówi, że wybór bez mięsa zły. Niech pani zobaczy, no taki duży jakby przekonał się do jedzenia u państwa, to pewnie by dużo zamawiał. Rzuć na perswazję. Okej. Zobaczymy, co kości nam powiedzą. Tego zależy mój dobry humor. 16. Głodny oczki Nie było. wiem. No może. Ale nie wiem, co polecić, szczerze mówiąc. Coś byle Ukharu nie był głodny. No to myślę, że prosimy To pieczone. może Potrawkę fasolową. O! Brzmi naprawdę dobrze. Z sosem Mówiła, z suszonych pomidorów, czosnkiem, cebulą, ziemniakami oraz szczyptą oregano. Nel mówiła, że pokój wspólny Ukharu nie wie, czy potrawka z fasoli to najlepszy pomysł. I jeszcze cebuli. Z czerwonej fasoli. Ukharu tylko mówi. A poprosimy to dla niego. Ja poproszę pieczonych ziemniaków, jeśli są. Oczywiście. Pieczonych ziemniaków, do tego może jakieś suróweczki? ja mam jedno pytanie.
Jak grubo krojone są te pieczone ziemniaki? Czy są całe? Całe? A można cienko pokrojone prosić? Można, jak najbardziej. To w takim razie ja bym chciała cienko pokrojone ziemniaki pieczone. Dobrze. I do tego poprosimy chyba jeszcze taki jeden bochenek chleba na stół. Dobrze. To wszyscy się podzielimy. I do picia piwo. Mamy piwo marchewkowe. To państwo mają? Piwo marchewkowe. Mają państwo elfickie wino? Nie, niestety. A wino jakiekolwiek? Mamy wino ze śliwek. A kompocik jakiś może? Kompot. Myślę, że tego sezonu możemy mieć jeszcze jakiś kompot. Ale tak ciężko dostępny. To dzbanek kompotu na stół poprosimy. Albo woda. Albo wodę. Albo wodę. Tak, dzbanek wody. Tak. Ruwen, wracając do ciebie. Tu Trimi. Widzisz bardzo ładnie ubranych ludzi. Dostojnych. Wy jeszcze nadal jesteście... Trochę by się przydało poszorować te ubrania. Ja się myłem. Myłeś się, ale czy Ale nie miałeś jakiekolwiek narzędzie, żeby wyszorować te ubrania Nie. z błota? No właśnie. I nie umyłeś butów. To prawda. Jak wchodzę, to ja chcę po prostu rozejrzeć się, czy nie widzę Alberta gdzieś siedzącego. Mhm. Rzuć proszę na percepcję. Mhm. No trochę ludzi jest. Widziałeś go tylko raz przelotnie, siedział koło was. 11. 11. Wygląda na to, że już go tutaj nie ma. Hmm. Albo może gdzieś się wałęsa po mieście. No nie wiadomo. To chciałbym podejść do barku, czy lady, jak zwał. Czy jest tam właściciel? Dobry wieczór. Czym Dzień- mogę służyć? Dzień dobry. Ja chciałem się spytać, czy przypadkiem nie widział pan Alberta? Alberta? Zgadza się, przewoźnik Któż to? listów. Alberta. Był jeszcze momencik temu. Prawdopodobnie udał się do pokoi nad jeziorkiem. Czy mógłby mi pan wskazać jakąś drogę? Ale centralnie na południe nie sposób ominąć. W takim bądź razie dziękuję panu bardzo. Duży, lekko żółciutki, piaskowy budynek. Zauważy pan. Dziękuję panu bardzo. Miłego wieczoru życzę. Dobranoc. I wychodzę i chciałbym może nie kompletnym biegiem, ale takim truchtem, żeby może go złapać po drodze. Mhm. Dochodzisz w połowie drogi, zaczepia cię gość w brązowych szatach z kapturem. Ty, Ej, ja? chcesz kupić kości? Masz na myśli kości do gry? No, a jakie inne? Kolego, jest dużo kości. W każdym bądź razie nie, dziękuję. Nie zajmuję się hazardem. Na pewno tanio Tak. sprzedam. Nie, odpuszczę sobie. Te kości gwarantują ci każdą wygraną. No, powiedz pan cenę. No, 20. O, panie, przepraszam, no ale nie mogę nawet. No dobra, to elo. No, zobaczymy się. Idę dalej. On sobie poszedł gdzieś w ciemną uliczkę. Dobrze, schodzisz tam na dół. Dochodzisz do naprawdę ładnego miejsca. Księżyc
pięknie wpada do jeziora, które się rozciąga. Widać jakąś małą łódkę z 2 osobami na niej, coś tam robią. Na środku tego jeziorka. Ładny brzeg. Ze stopniami, wiesz, kamień bardzo ładnie wyszlifowany, piaskowy. No dobrze, ale jest wejście do tego budynku. Chciałbym najpierw zapukać. Czy to jest takie wejście bez drzwi? Wiesz co, nie, to jest wejście z drzwiami, tylko że widzisz przez taką witrynę, można to nazwać, w środku siedzącą kobietę za takim jakby biurkiem. Aha, czyli domyślam się, że raczej to są lokale. No to wchodzę do środka, zamykając za sobą drzwi. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja szukam pana Alberta. Pana Alberta? Zgadza się. Będąc w karczmie, usłyszałem, że tutaj nocuje. Pana Alberta nie ma. Może pan poczekać. Dobrze. Mógłbym gdzieś sobie usiąść. Proszę, niech pan tutaj siada i pokazuje ci taką kamienną ławę. Ogólnie, żeby dać ci tak poczuć nastrój tego miejsca, wyobraź sobie taki troszeczkę grecki kurort. Jest tak dużo kamienia jest użytego do tego wszystkiego. Jest tak troszeczkę nadmorsko. Trochę przypomina ci o rodzimych stronach, ale tylko w małym stopniu. Przypomina ci o wodzie przede wszystkim. No dobrze, wrócę do nich, bo nie wiadomo, ile będziesz musiał czekać. Czyli jeszcze raz. Chleb, pieczone ziemniaki, potrawa z fasolki, kompot, Nie, Woda. bez kompotu. Woda. woda i Jeszcze mógłbym suróweczki do tego? suróweczki? Z marchewki, pietruszki, ze Poproszę. śmietaną. O, poproszę. No dobrze. Czyli tak. Copa. To ty czekaj. Lloyd, to ty całą surówkę będziesz jeść? No i pieczone ziemniaki. To Ja też 2 razy zamawiałem. pieczone ziemniaki. Tak. Tak, tylko dla mnie cienko krojone. Okej. O. To będzie 7 sztuk złota. Wyjmuję i płacę całą sumę. Proszę sobie zająć miejsce. Wybieram takie przy oknie. To siadam. I Razem mówię do siadamy. Lloyda. Ukaru i reszta są w miejscu, gdzie są tylko zielone rzeczy. A Osesek i tak wybiera najbardziej oseskowatą rzecz. Suróweczki. Surówki są bardzo zdrowe, zwłaszcza z marchewki. Nel zaczyna się śmiać pod nosem po prostu na słowa Ukaru. Ukaru nie twierdzi, że nie, ale można inaczej brzmi Ukaru chce surówkę, a inaczej brzmi poproszę suróweczki. Starałem się przekonać panią, żeby nie wrzuciła ci natychmiast po tym, jak przekazałeś jej bardzo dobitnie po tym, że nie zamierzasz tutaj być. Ukaru jest wdzięczny. Chcę tylko powiedzieć, że w takim świecie, w jakim żyjemy, Osesek nie może być tak miękki. Nie może zachowywać się miękko. Nie Jedzenie zajdzie jest wam- daleko, będąc miękkim. Jedzenie oraz napoje zostały wam podane. Dziękujemy bardzo. Czy Ukaru używał w swoim życiu sztućc?
Tak, chyba nawet ostatnio w karczmie był przynajmniej zmuszony do używania sztućcy. Może nie jakoś bardzo, że często, ale no Okej, gdzieś tam pewnie gdzieś. jasne. Lloyd, przepraszam, Ruwen, czekasz tak kolejne pół godziny. Kobieta ci się przygląda. Czujesz, że to może jeszcze trochę potrwać. Bo coś w brzuchu. Czy... Będę z panią szczery. Czy pan Albert ma w ogóle zamiar wrócić? Ale ja nie wiem, ja nie pytam. Tu każdy wynajmuje pokój, wchodzi, wychodzi. Ech, no nic, w sumie może to zaczekać. Niech będzie. Wrócę jutro, się z nim zobaczę. Miłego wieczoru. I Wychodzisz. Wychodzę i idę do karczmy. Spotykasz Alberta. Witaj, Albercie. Szukałem cię. Czy my się znamy? Znamy. Spotkaliśmy Ach. się. Pamiętam cię, faktycznie, w Talonguardzie. Zgadza się. Pamiętam, że byłeś posłańcem listów. Wysyłałeś je w każdym bądź razie. Tak, przewożę ja. Mam dla ciebie jeden. Dobrze, dokąd będzie? E, Dokąd? Nie da się do kogoś bardziej. Słucham. Może lepiej się wytłumaczę. W każdym bądź razie, nie wiem czy kojarzy pan, ale jest sieć handlarzy pod nazwiskiem Mickendorf. Nic mi to nie mówi. Poprawia swoje okulary. Widzisz torbę na jego ramieniu, wystające różne zwoje. Muszę wiedzieć, do którego miasta. Okej. Myślę, że najlepiej będzie wysłać do Kragu, ponieważ Do Tam jak- Kragu! zgadza się. Do Kragu nie podróżuję. No i mamy problem. Kurczę. Do Kragu mało kto by chciał wejść. Całkowicie się z panem zgadzam. Aczkolwiek stamtąd jest mój przyjaciel. Zgaduję, że Szmat drogi, co najmniej 4 dni konno. to na Wyspy Zmierzchu tym bardziej. Wyspy Zmierzchu! Właśnie takiej reakcji się spodziewałem. To one nie są legendą? A Nie, czy nie. ja jestem nieprawdziwy? Podróżuję bardziej w obrębie Imperium. Nikt nigdy nie wysyła listów do Kragu. Zresztą życie mi miłe jeszcze. Rozumiem cię. W takim razie może być trudniej niż myślałem. Możesz skorzystać z pomocy jakichś magów. Czy znasz w takim razie kogoś, kogo mógłbym znaleźć, kto się na tym zna i aktualnie przebywa w tym mieście? Nie przypominam sobie, bo to specyficzne zaklęcie. W takim bądź razie, czy takie osoby mają jakieś rozpoznawalne cechy? Tak, żebym mógł ich rozpoznać. Nie, to tak jak byś próbował spojrzeć po kimś i dowiedzieć się po prostu po wyrazie jego twarzy, czy potrafi szyć. To jest niemożliwe. Potrzebujesz kogoś, kto potrafi używać czaru lot na wiadomość. W Talonguardzie jest pewnie sporo takich osób. Może jakiś kapłan i lata. Dobra. Dziękuję ci, Albercie, za poświęcony mi czas. No, szkoda, że nie udało nam się, ale rozumiem twoje obawy.
Jeżeli miałbym coś takiego dostarczyć, musiałoby cię to sowicie kosztować. Rozumiem. I mówię tu o dużych pieniądzach. Naprawdę Tak. dużych. Wolę nawet nie wiedzieć dokładnej ceny. W takim bądź razie dobranoc. Dobranoc. I odchodzę, kierując się do karczmy pod chudym Cielakiem. cielakiem. Dziękuję. Widzisz, że oni wszyscy się już najedli. Zjadło. Najedli to mocne słowo. Najedli to zjedli. To Karol zjadł. Rzucę sobie na smak. Tak, na smak? Tak. Dodaj sobie -5 i Ukharu też -5. Lloyd, nie musisz. Hery. Ha! -4. Naprawdę. Naturalna jedynka. Jezus Maria. Druga. Chce ci się tamten. To ja Nie będę- Karol nie tylko będę mówił- siłą woli powstrzymuje, żeby tego nie wypluć. Bardziej w drugą stronę, ale nie powiem tego, ponieważ Ashan to jest family friendly content. W każdym bądź razie przysiadam się. Karol mówił, że fasola to nie najlepszy pomysł. Widzisz na pewno grymas na twarzy Nelly Ukharu. Czy Lloyd również sprawdza? Ja nie sprawdzę, mi bardzo smakuje. Okej. Ruben, ja sądzę, że Ukharu, jak on wygląda niezbyt ładnie, normalnie, to z grymasem, który ma teraz na twarzy, to wygląda jak 7 nieszczęść. Tak wskazuję na Ukharu i Nel. Coś tu się wydarzyło, jak mnie nie było? Pokłóciliście się? Nie, kompletnie nie o to chodzi. Wydarzył się brak mięsa. Pokazuję resztkę moich pieczonych ziemniaków. Nie wiem skąd ten pomysł, żeby je pokroić na... Będziesz to jeszcze jadła. Nie chcesz tego próbować. Potrzebuję czymś zapełnić żołądek, a racji zostało mało. Na jego słowa popycham talerz w jego stronę. Ja też, jakiekolwiek resztki są na moim talerzu, to Masz. Częstuj się. smacznego. Dzięki. Dojadam te ziemniaki. Fasolę raczej omijam. Czy też mam rzucę sobie na smak. Zobaczymy, jak to Ruvenowi podejdzie. -10. Też Jeden. -5? Tak. Tak, bo ty mięso żarne. 3. O, to Ruvenowi tak samo jak innym. Tak samo. Jedna z najgorszych karczm, w których byliście. Chciałbym tylko powiedzieć, że brakuje mi pani Krysi Muszę i powiedzieć, że Talongardu. muszę powiedzieć, że nawet moc głodu tutaj nie pomaga. Zgadzam się. Może przynajmniej łóżka będą wygodne. Oby. Czy Ukharu mógłby poprosić od Nel klucza? Tak, proszę. Ukharu idzie zjeść resztki naszego prowiantu. Ukharu, nie, dokupi. Ukharu nie. ja też. Zostaw Ukharu, mi też. podziel się posiłkiem. Ukharu zrobi gulasz. To jest Ukharu Ukharu i umie gotować. Ukharu nie powiedział, że umie gotować, powiedział, że zrobi gulasz. To w takim razie ja zrobię gulasz. Ukharu, wiesz, że tutaj dużo jest ogólnie dzikich zwierząt, jakbyś był zainteresowany. To się w okolicy jakoś, tak? Tak, jak najbardziej. Ukharu Łanie różne. nie ma Może- jeszcze nic do rzucania. Także jak na razie nie. Ja mam łuk. No to ja dojadam te ziemniaki dalej. Ja idę do pokoju. Nie, chyba tam nam Nel pokazała mniej więcej, gdzie jest ten domek. Czy Nel idzie ze mną? Idę z tobą. No, to idziemy do tego domku, czy cokolwiek tam jest. Ja dojadam sobie na spokojnie, pałaszując. Może nawet zjem z ich talerza coś tam. Zupełnie nie rozumiem, o co mi chodzi. No nie? Ty jesteś jak najbardziej syty.
Nigdy więcej. Ukharu nigdy więcej nie pójdzie do takiej karczmy. Wiem, że to może być dziwne, ale czy mogłoby mi morale się zwiększyć przez to, że zjadłem sobie wegański posiłek? Tylko i wyłącznie ja decyduję o tym, czy zwiększą O, nam się morale, czy nie. Natomiast myślę, że tak. Bo widzę, że masz -2. Załóżmy, że masz 0 teraz. Okej. Muszę przyznać, Ukharu, miałeś rację, nigdy więcej do takiej karczmy nie idziemy. Ukharu nie życzy źle, ale niech Matka Ziemia zniszczy ten lokal. To jest profanacja. Co? Już wyszliśmy z lokalu. Tak, my już wyszliśmy z lokalu. Chcieliśmy iść do domków. Ja jak dojem te ziemniaki, to też wychodzę. No to głos w waszej głowie, co? Dobra, no to wyszliście, idziecie sobie do domku, kluczyk pasuje, otwieracie. W środku znajduje się kominek. W północno-wschodnim rogu pomieszczenia. Po lewej stronie znajduje się pokój, w którym są 2 łóżka. To główne pomieszczenie z kominkiem, z paroma fotelami, paroma krzesłami, hakami na jakiś płaszcz czy jakieś odzienie. Na górę są schody. Na górze jest, wiadomo, wystający, jakby to powiedzieć, kominek jeszcze też ogrzewa tutaj górną część. Na górze są też 2 łóżka i dodatkowo jest szafa na rzeczy. I to tyle, no. Drewniana podłoga, drewniane ściany, drewniane schody, wszystko Czy jest jest coś drewno. typu łazienka tutaj? Właśnie, to tego zapomniałem powiedzieć. Tak, znajduje się małe pomieszczenie, w którym jest duża bala z wodą, A czy jest z paroma Tak powiem. szmatami do wytarcia się. latryna? Czy jest latryna? Jakieś wiadro? A. No jest. To Ukharu idzie skorzystać po tym niefortunnym posiłku. W tym samym pomieszczeniu co bala z wodą. To Ukharu właśnie tam idzie. Proszę Okej. nie. Ukharu, Nie słyszycie jego myśli. Nie możecie na to zareagować. Chyba, że macie telepatię. No dobrze. Ukharu poszedł sobie skorzystać. To Ruben zdejmuje swoje łachy i zaklepuje. Jak wygląda rozłożenie łóżek? Obok siebie. Wszystkie? Na dole i na górze też. No. To zaklepuje na prawo na górze łóżko. Poczekaj, Ruben. Na Co chodzi o to, żeby znieść jedno albo wnieść jedno łóżko na górę? Sprawdzam, czy w ogóle dałoby się po tych schodach. Hey, I've seen that before. Nie. Dałoby radę. No ale Natomiast łóżka są ciężkie. W środku są wypełniane słomą i trawą i na to jest narzucony jeszcze gruby koc i jeszcze jeden materiał. Ciężkie jest naprawdę to łóżko. Na słowa Lloyda Nell idzie zaklepać sobie łóżko na górze po lewej. czegoś się obawiasz, Lloydzie? Nie, absolutnie, tylko Duchów? Myślę, że mógłby się co najwyżej obawiać zapachów. No tak, latryna w końcu jest na dole. bardziej mi chodziło o to, żeby jedna z osób z naszej drużyny miała wystarczająco dużą prywatność. Niby która? Nie wiem. Jakaś jedna Mhm. osoba. Ale to Ale- wtedy zabierzesz prywatność tym 2 pozostałym. Lloydzie, ja chyba rozumiem, o co ci chodzi, ale jesteś świadom tego, że my nie przeszkodzimy ci w twojej modlitwie. Nie, o to mi zupełnie chodziło.
Dobrze, już nieważne zupełnie. Chciałabym rozpalić w kominku, jeżeli się uda. Dobrze, a masz czym? Ja mam. Ja... Nie. Czy ja widzę, że Nel nie patrzy na kominek? Tak. Nel, czy potrzebujesz może krzesiwa? Właściwie to tak. Chodź tu, dasz mi się. Nie ma podpałek, są po prostu drewka, więc proszę cię na zwinne dłonie, Równanie, tudzież ostatecznie survival inteligencja. To survival. Okej. A Gwen czy... A dobra. Rówen. 18. 18. Bez problemu, jak najbardziej ogień się mu pojawia. Można No na i- niego spojrzeć, miło się patrzy. Jak w domu. Za jakiś czas będzie ciepło. Obok są drewka w takim metalowym pojemniku. Jak na 8 złota za 4 osoby na jedną noc. Bardzo przyjemnie. Zgadzam się. I Rówen rzuca się na łóżko, tylko zdejmuje buty. A Lloyd, Anel sobie usiądzie przy kominku. Trochę będzie patrzeć w ogień. Lloyd natomiast zejdzie na dół i weźmie sobie łóżko dalej od latryny. Nawet o te kilka metrów. Ale to słuchaj, powoli. Ja nie powiedziałem, że jest żadna latyna, tam jest po prostu wiadro. O nie! To jeszcze gorzej. Poza tym to się znajduje w oddzielnym pomieszczeniu, ale Czy co tak, prawda daleko łóżek, tak, to fakt akurat. Ale te drzwi nie są takie nieszczelne. Dobrze, na siłę, na atletykę, jeżeli masz. Bo to ciężkie jest łóżko, naprawdę. Okej, ale spróbuję przynajmniej. Ciężko, wiesz, po tej nierównej podłodze. Ciężkie, mocno dębowe. Mhm. Potrzebujesz kogoś do pomocy. A trudno. Wiesz co, w mojej głowie natychmiast pojawia się obraz Ukharu, który... No, Sesek oczywiście nie daje rady. Nie martw się, może po prostu szybciej zaśniesz. Więc... Więcej patrzę na... Jest jakieś okno w tym pokoju? Tak, Wyglądam. Co widać przez okno? ulica. Okej. Ta z tej, z której weszliśmy do Mhm. tego domku. Jasne, tak. No to... Są jakieś zasłony? Coś... Drewniane żaluzje. Znaczy, No, inaczej, takie... Słuchaj, jak w średniowieczu były takie klapy bardziej drewniane, że je po prostu na haczyk zamykasz. To nie są takie, że możesz sobie przekręcić czy coś w tym rodzaju, tylko po prostu dają maksymalną prywatność tak czy siak. Okej, no to myślę, że Tak wam tylko powiem, na zewnątrz i tutaj w okolicy jest dosyć chłodno, jest coś koło odczuwalnych 8 stopni. Więc no, Okej. zimno. Zimno. Założę tą klapę, żeby mieć tą prywatność w nocy. Nikt nie zajrzał. I pomodlę się do Aszy w tym czasie. Wszechmocna Matko, pochwalona bądź, Pani moja, boska smoczyco, która księżyc i gwiazdy ukształtowałaś, je na niebie jasne, cenne i piękne. Dobrze, Annel, Ruben? Ja tak jak mówiłam, jak już rozpaliłam kominku, to chciałabym sobie usiąść tak przed nim i zacząć patrzeć w ogień. Rówen po prostu stara się po prostu wyprostować kości leżąc na łóżku i czeka, aż Ukharu opróżni łazienkę.
Albo siebie. Lloyd? Ja jestem na dole. Kominek też jest na dole. Słyszycie się, nie ma drzwi z pomieszczeniem z kominkiem na dole, ani Przerywać się. Rywa. nie ma drzwi pomiędzy pokojem z kominkiem ani na górze, ani na dole. Okej. Już idę. No i wstaję z klęczek i podchodzę do nich. O której się jutro... Co jutro powinniśmy zrobić? Właściwie to nie mam pojęcia, nie mamy szczególnego planu. Przydałoby się go ustalić, ale to już jak Ukharu przyjdzie i... Właściwie Jak bardzo załatwi- długo mu to zajmuje. Zaczynam się coraz bardziej niepokoić. Nie martw się, przeżyjesz, tylko nie otwieraj okna. Jest dosyć Czemu? chłodno na dworze. A, no jasne. Nie, może jakąś chorobę ma. Zapadł. Trzemu takiej. Myślę, że ja też bym miała chorobę po tym jedzeniu. Czy przyjdzie się w porządku? Tak bardziej zdrowotnie? Mniej więcej tak. Chociaż było niedobre. Najwidoczniej bardzo specyficzny smak. Bo mnie smakowało. W każdym razie chciałam cię zapytać, jak to się stało, że zostałeś użytkownikiem magii? Ja chcę się tylko dowiedzieć, czy ja to wszystko słyszę. Tak. Tak, Okej, dobra. Po prostu leżę sobie dalej. to jest... W sensie pytasz mnie, jak zostałem kapłanem? Bardziej jak to się stało, że umiesz korzystać z magii. Ponieważ w ostatnim czasie zaczęłam czuć dziwną energię w sobie. Wiesz, u mnie rzeczywiście można to określić jako energię, tylko to jest Asha, która jest wszędzie i dzięki niej, mojej wierzę w niej, potrafię robić te wszystkie rzeczy. Te, powiedzmy, nienormalne, nadnaturalne. I u mnie jest to ta wiara. Spotkałem kiedyś człowieka, który potrafił to robić tak po prostu. Tego goblina. Bez wiary szczególnej. Powiedz mi, jak się czujesz w tym momencie? Jak byś określiła to uczucie? Czuję to dosyć śmieszne uczucie, jak takie łaskotki w brzuchu. Ale czuję taką siłę, energię. I w pewnym sensie bliskość, kiedy patrzę na ogień. Takie ciepło przepływające przez moje żyły. Myślę, że to jest powód, żeby się cieszyć z tego, że Asha obdarzyła cię możliwością użycia magii, bo dla mnie brzmi to ewidentnie na to, że jesteś w stanie teraz dokonywać wielkich czynów. Nie rozumiem do końca, czemu tak nagle. Wiesz, nie wiem jak to dokładnie działa, ale to jest w tym świecie naturalne. Trochę. Że Asha jako bogini wszystkiego, także i magii, obdarza ludzi nagle.
trzeba po prostu nauczyć się akceptować dary przekazywane nam przez bogów. Nie do końca tak, że tego nie akceptuję, po prostu. Wiesz, chciałam to w pewnym sensie zrozumieć. I chciałam wiedzieć, czy to jest. Czy dostałam, nazwijmy to, ten dar. Jakby po prostu chciałam poszukać odpowiedzi u ciebie. Z racji tego, że zajmujesz się tym trochę dłużej niż ja. Nel się uśmiecha. Troszeczkę. Naprawdę, Ukharu wychodzi z wiaderkiem. Zatykam nos. ja też. Ja też. Ukharu słyszał waszą rozmowę. I to wcale nie były łaskotanie w żołądku. Nie, nie. Ukharu nigdy więcej nie pójdzie do tej restauracji. Karczmy. Idę Ukharu- wyrzucić to przez główne drzwi. Nie, nie. Znaczy nie, bo inaczej. Jakie były standardy wtedy? Inaczej. Bo nie wiem. Zależy od miejsc, ale tutaj wszystko jest czyste dosyć, więc raczej tak daleko za domek raczej. To idę gdzieś to daleko za domkiem wywalić. Ja chciałbym wejść do toalety i zobaczyć, czy da się tam umyć normalnie. Rzuć na kondycję. Słuchaj, okej, dobra. 8. Nie wytrzymasz. Nie wytrzymasz. Wychodzę i wracam na łóżko zawiedziony. I rozwiązuję sobie swój warkocz i zaczynam go z powrotem zaplatać, żeby był na nowo zapleciony, ładniejszy. Długie włosy ma ten Ruwen. Mm. Naprawdę długie. Nelly, jeśli tylko jeszcze jedną rzecz mogę powiedzieć w tym temacie, to myślę, że to jest naprawdę, jakby to powiedzieć, szczególne, że odczuwasz taką więź z Sar Elamem, a rozważasz właśnie na temat magii w sobie. Może macie coś wspólnego? Nel się dosyć cieszy na twoje słowa. Siada trochę tak dumniej. Myślę, że masz rację. Myślę, że powinniśmy to zacząć świętować. To... No to świętujemy. Kupmy... Co nam jeszcze z racji zostało? Przeglądam nasze rzeczy. Ja jak słyszę świętujemy, to zrywam się z łóżka, wyjmuję ze swojej małej torby swój bukłak i otwieram go. Świętujemy. Ruben, co umiesz? Pić. Przepraszam, ja mam pytanie. Mam pytanie. Tak. Albo nie mam. Nie, będzie śmiesznie, jak się nie spytam. Okej. Okej. Ale umiesz na czymś grać? W sensie pochodzisz z... Oj, Nie nie. Jedyne na czym umiem grać to na kowadle. Grać na kowadle. Tak dosłownie, czy to przenośnie? Nie, to... Lloydzie, proszę cię, to przenośnia. No dobra, a umiesz... nie wiem, tańczyć, odgrywać, opowiadać żarty, cokolwiek. Wszystko, co wymieniłaś, umiem. Aczkolwiek, no tak jak mówię, Zaprezentuj. Mamy okazję do świętowania. Mamy okazję do świętowania, więc trzeba... No wiesz, przy świętowaniu trzeba takich rzeczy. Dobrze, mogę zrobić jedną sztuczkę, aczkolwiek musicie mi dać chwilę, żebym się przygotował. Proszę bardzo. I Ejku, ja jasne. idę na górę, biorę swoją małą torbę i swój toporek, wychodzę przed domek i chciałbym mojego kokosa tak naciąć, żeby rozbił mi się o głowę, jak go walnę. W sensie tak, że zostanie dosłownie bardzo cienka warstwa. Okej.
No dobrze. Po czym wracam. Ale najpierw, zanim zaprezentuję coś, trzeba nastrój zrobić. I chciałbym poszukać, czy tu są jakieś szklanki, przesada, jakieś kufle, cokolwiek. Są 4 ceglane kufle. To biorę te 4 kufle, stawiam je z hukiem. Przepraszam, gliniane. Okej. Stawiam je z hukiem na stole i rozlewam do każdego około tak 75, 100 ml swojego rumu. No i to ja rozumiem. Biorę, No biorę kufel, Ja też? podnoszę go wysoko. Chwila, nie czekamy na Ukharu. Nie wiadomo, ile mu to zajmie. Dosyć długo siedział w kiblu. Wraca. W wiadrze. W sumie sam mówił, że na pusty żołądek raczej nie można pić. Ukharu już wrócił. Zamyka drzwi za sobą. Wrócił, Wiadro wyczyszczone. wrócił, bo zwrócił. Ukharu nie uważa, że to śmieszne. Aj tam Ukharu. Idę odłożyć to wiadro do tej łazienki. Jeśli jest jakieś okno, próbuję je otworzyć, a jeśli nie, no to cóż. Ukharu, zamknij okno. Jest zimno. Jest lufcik w łazience. Nel woli zimno czy smród? To nie ja śpię na dole. A kto śpi na dole? Ty oraz Lloyd. Czemu Ukharu został przypisany do Seska? Nie, ponieważ ciebie nie było. Słuchaj, Ukharu, zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Ukharu był pierwszy, tylko że w toalecie. Słuchaj, Ukharu, możesz iść spać w toalecie, jeśli ci tam będzie wygodnie. Ukharu może spać z Seskiem. Ukharu to nie przeszkadza. No to super. A teraz Mnie też. kufel w łapę i lecimy. Czy ja widzę, że Nel zajęła się tą potrawką czy gulaszem, co mieliśmy zrobić? Jeszcze nie. To ja się tym zajmę. Okej. Okej, świetnie. W czym chciałbyś ją zrobić, ze względu na to, że tutaj nie ma żadnych naczyń na coś takiego? A, tu nie ma żadnego kociołka, nie? Nie. Cholera. No nic, to jem resztki po prostu, które mamy z prowiantu na drogę. Ukharu, poczekaj. A co masz resztki? Za resztki, że tak powiem. Znaczy, no, kupywaliśmy suszoną żurawinę, kupywaliśmy suszone bodajże, no mięso, to wiadomo, i suszone te grzyby. To powiem wam dowcip. Przychodzi Game Master na wasze karty i nie widzi, żeby ktokolwiek miał te orzechy. Bo Opowiedź wam dowcip? nikt Dawaj, tego dawaj. nie wpisał. No, kto kupował? Ukharu kupował. Ale no, kto ma duże torby? No, Nikt. miała, Ja? Oni mają przecież. miała Agris. Taki żarcik wam powiem. Agris wyruszyła z waszym pożywieniem. Nie no, Shodoj miał to przy sobie. W sensie to było przy Shodoju przez większość czasu. Ale to musisz sobie zapisywać takie rzeczy. Możemy mu Alex zepsuł popuścić sobie ten fotel. jeden raz? No dobrze. Dziękujemy. Ale macie pamiętać o takich rzeczach. Dobrze. Dobrze, panie No i Game Masterze. ważna informacja, no nikt z was nie ma dużej torby poza Prawda. Agris, oddaj Nel torbę. Agris się zjawia. Ej, Nel, masz. I idzie. Ktoś puka do drzwi. Czyli... Okej, czyli ty miałeś przy Shodoju wszystko, tak? Tak, no przy Shodoju były te wszystkie nasze zapasy. Więc cokolwiek z tego Okej. zostało, ja to będę jadł. Okej. Ukharu, poczekaj. Zanim to zjesz. Najpierw Coś brzydko pachnie. Naprawdę brzydko. Ja przeszukuję te wszystkie torby, które mamy. Wyjmujesz kurczaka. Ukharu wiedział, że o czymś zapomnieliśmy. Agris miała przyrządzić kurczaka.
Mógłbyś go wyrzucić, no wiesz. Larwy są w jego ciele już. To wsadzam go z powrotem do tej No to- torby, w jakiej był. Nie robisz tego. Powiedz mi, że tego nie robisz. Znaczy inaczej, czy to jest torba, gdzie jest reszta której- jedzenia? Tak. To nie mieliśmy to w paru pakunkach, bo my nie Nie. kupowaliśmy tego wszystko w jednego gościa. Nie, mieliście w jednej torbie to. To idę to wszystko wywalić w takim razie tam, gdzie wywalałem poprzednie rzeczy. Wszystko wyrzucasz? Czy wszystko jest w tej torbie, gdzie jest kurczak? Tak. To tak, wyrzucam wszystko. Okej. No to właśnie o tym zapomnieliście. Ale mamy room. Wiesz co? Ukaru ma to gdzieś. I która jest godzina mniej więcej? Mogę określić? Na naturę albo survival to you. Rzut. 16. Jest coś koło 20:30. Okej. Po tym jak to wywalę, idę coś zjeść do normalnej karczmy. Jeśli są jeszcze jakieś otwarte. Nie, są tylko te dwie w całym mieście. No i targi są, znaczy były, bo już są, już każdy pochował z targami. Idę spać. Okej. Jak on Ukaru wchodzi, jest zły, głodny i boli go brzuch. Idzie spać. jak Ukaru tam idzie do łóżka. Ukaru, nie pijesz z nami? Nie. Ukaru nie pija na pusty żołądek. To świętujemy sami. Boże, przepraszam. Jedna rzecz u Karu, bo zapomniałem na tej tablicy. Mhm. Był poszukiwane osoby do aktorstwa, do przedstawienia. A było gdzie się zgłosić? Do Bązia we Wtuttirimi. Okej. To jeszcze przedstawię właśnie mówię. Ukaru był sprawdzić tablicę ogłoszeń. Jest o zaginięciu psa, żeby pójść do Eleonory Dark, do banku Shantiri i o występach. Występach? Jakich występach? W przedstawieniu. Gdzie? W sensie rozumiem, że potrzebuję aktorów. Tuttirimi. Oj, Ukaru, coś ty taki zły. Ukaru idzie spać, obraca się plecami do wszystkich i idzie spać. No nic, ja go nie będę tykał, bo boję się, że mi łapę złamie. Ner zatem podnosi kufel. To ja to kufel Ukaru przelewam sobie z powrotem do bukłaka i podnoszę swój. Za magię i nowe możliwości. Chyba nie jestem w dobrym gronie, ale tak. Nie no, I znaczcie na nowe przybijam. możliwości. To prawda, ale na magię trochę gorzej. No i zbijam się kuflem. Dzyń. Dzyń. Cyń. No to pokazuj. Tak, No a to mocne jak cholera, pali jak ogień, ale piję. Świętujemy. ale pali jak cholera. W takim bądź razie widzicie, jak Ruwen wyjmuje taki brązowy, włochaty kamień i pokazuje go wam w rękach. Kojarzycie co to? Ty możesz nie kojarzyć, Nel, bo w ciebie wtedy nie było, ale jest to w skrócie z moich wysp rodzinnych na palmach, czyli takich wysokich drzewach rosły, jakby to nazwać, orzechy, które są twarde jak kamień, a w środku posiadają słodki napój, które same wytwarzają. Zresztą spójrzcie sobie. I tak pukam w ten kokos, tak
tylko puk, puk i słychać tam rozchodzące się dźwięki, że rzeczywiście jest to w środku niecałkowicie zapełnione, ale jest strasznie twarde. Ale macie dzisiaj szczęśliwy dzień, bo znam rzecz, która jest twardsza niż kamień. I nie zgadniecie, co to jest. I Ruben rozbija sobie kokosa o głowę. O! Nel patrzy z takim... Jestem moja głowa. I wypija jedną połowę kokosa, a drugą wystawia przed siebie. Proszę, spróbujcie. Lloyd tak się Biorę. poderwał na równe nogi. Co, nic ci się nie stało? A widzisz po mnie? Smakuje jak mętna, biała woda. Biorę tą drugą połowę, próbuję się napić. Delikatnie słodka. Idealna do rumu. Przynajmniej u nas się tak zawsze piło. Ciekawy smak. Lloyd, chcesz trochę? Dalej mi do tego rumu. Dolewam mu. Smakuje bardzo egzotycznie. Ciężko powiedzieć, czy lepiej, czy gorzej. Próbujesz takich rzeczy po raz pierwszy, możesz sobie sprawdzić, ale nie musisz. Nic szczególnego. Nel, nie lubisz kokosów. Ciekawy smak. Myślę, że pewnie co jakiś czas mógłbym się napić, ale nie przyzwyczaiłem się do tej diety, ale pokaz? Kurczę, jak ty to zrobiłeś? Biorę te łupiny po tym kokosie, sprawdzam twardość. Wiesz, to jest w cholernie ciężkie, twarde. Niesamowite. No moja głowa jest twardsza. No. Tak zarobiłem swoje pierwsze pieniądze w Talongardzie. Zaczynam bić brawo. Ja też. Kłaniam się spektakularnie. Ja zasłaniam sobie uszy, leżę na tym łóżku i próbuję usnąć. Nie dają spać. Już trochę podpity się śmieje. A co do... czy ja mam jakieś opowieści z moich... Zależy jakie chcecie. Czy chcecie straszne? Straszne. Kurde, Straszne. straszne. Widzieliśmy duchy, ale czy widzieliście kiedykolwiek cały statek duchów? Statek duchu? Zgadza się. W moich okolicach zawsze rodzice niegrzecznym dzieciom powtarzali: nie bądź taki, bo przyjdzie kapitan widmo i zabierze cię do swojej załogi. I już nikt cię nie zobaczy. Po tym dzieci już spały smacznie jak powinny. Pamiętam, jak moja matka mnie sama tym karciła. Zawsze opowiadano o nas, że w nocy, kiedy wszyscy śpią, ten jeden szalony starzec, który zawsze rozpowiada i bable jakieś głupoty, widział dryfujący po morzu statek widmo oraz słyszał rozchodzące się w przestrzeni śmiechy korsarzy oraz kapitana. Niesłychane. Ja cię. Ale cały statek też był jakby duchem, czy... Zgadza się. Nie poruszał się po wodzie, poruszał się nad nią. Czyli tak jakby latał? Można by to tak ująć. Więc uważajcie, bo kapitan widmo zawsze czyha. A jak ten statek powstał? Dobre pytanie, Nel, aczkolwiek sądzę, że już pora spać. Myślałem, Niech że tak będzie, ale myślałam, Bucharu że to też będzie... się zgadza. Ale myślałam, że będziesz kontynuować historię. Nel kompletnie ignoruje to, co powiedział Ukharu. Myślałam, że będziesz kontynuować historię na zasadzie, że ci piraci zostali zaatakowani przez innych piratów i tam ci ukradli ich skarb albo Nel, jakieś kosztowności. Nel, czy najstraszniejsza właśnie nie jest niewiedza?
Masz rację. No właśnie. Ponieważ nikt nie wie, skąd on się wziął. Wszyscy tylko wiedzą, że istnieje. No więc tak, grzeczne dzieci idą spać, a ja, jako że zawsze byłem grzecznym chłopcem, wybieram się pod koc. Niech I tak Ruben będzie. wchodzi na górę. Nel Też- również wchodzi na górę. To jeszcze przed tym, zanim wszyscy pójdą ostatni raz, tak się stukamy. Tak. I dopijamy Kuflami. resztkę rumu. Za Zgadza magię. się. Za nowe możliwości. Za nowe horyzonty. Za sen. Za sen. I idziemy spać. Tak. No dobrze, po tej... Przed snem jeszcze Nel napisze kolejne 2 listy. I pójdzie spać. Mhm. Dobrze. Zatem odpoczęliście troszeczkę, trochę zjedliście, trochę lepiej, trochę gorzej, ale zawsze jakoś. Dobrze, tutaj zrobimy sobie również cięcie. Zapraszamy na część trzecią.